Właśnie wielbłąd przechodzi nam przez drogę. Z racji tego, że poprzedniego dnia nie udało nam się znaleźć już miejsca na nocleg, to witamy się z Wami z niewielkiego przydrożnego parkingu, na którym spędziliśmy dzisiejszą noc. Z samego rana, tak by uniknąć tłumów, udaliśmy się do pierwszej tego dnia atrakcji. I siemaneczko z kolejnego dnia. Dzisiaj przyjechaliśmy nad kolejne piękne Wadi Omańskie, czyli Wadi Bani Khalid. No i jesteśmy tutaj właściwie z samego rana o 9 i nadal w sumie tutaj jest pusto, ale podejrzewam, że w weekend może być więcej ludzi, już nawet o tej porze. No i z tego co czytaliśmy właśnie, to warto sobie z tych głównych basenów, które tam są z przodu, przejść dalej wzdłuż Wadi i tam podobno jest zazwyczaj mniej osób. Tam jest ten główny basen i tutaj Wadi sobie płynie i my właśnie w tamtą stronę się udajemy. Tam na końcu też ma być mały wodospad. To Wadi, podobnie jak Wadi Shab, również cieszy się dużą popularnością w Omanie i wcale nas to nie dziwi. To miejsce jest po prostu przepiękne. Oczywiście wszędzie są tutaj też znaki informujące, żeby stosownie się ubierać. A tutaj tabliczka z informacją, że nie wolno się przebierać publicznie i za 100 base'a, czyli tutaj macie równowartość ćwierć euro, można się przebrać w takich namiotach specjalnych. I śmieci. Tam kolejne. Jest mnóstwo plastikowych butelek. Przejście, jak widzicie, między kolejnymi basenami czasem nie są proste. No i ten szlak wzdłuż Wadi jest też oznaczony takim znakiem, więc jest dość prosto. Przeszliśmy do końca i niestety żadnego wodospadu nie znaleźliśmy, mimo że jest jakiś oznaczony na Google Maps, ale te oznaczenia tutaj w Omanie to często są przekłamane. I na końcu była jakaś jaskinia, ale właściwie tam było mega wąsko i średnio było cokolwiek widać, więc nawet nie wchodziliśmy. Więc idziemy z powrotem do basenów, które były wcześniej. Sprawa tak wygląda, że teraz wracając, tamten basenik, który mijaliśmy, już jest pełny ludzi, a te pierwsze są puste, także wróciliśmy się na początek. Idąc od strony parkingu, Wadi Bani Khalid rozpoczyna się sporym basenem przypominającym jeziorko, a następnie zmienia się w wąski kanion wypełniony turkusową wodą. Po drodze w wodzie znajdują się też liny, które pomogą nam wejść na otaczające skały. I z poprzedniego Wadi przenosimy się do kolejnego, tym razem Wadi Haver. I mamy przed sobą prawdopodobnie kilkaset metrów albo około kilometra drogi do niego. No i jak opuszczaliśmy już tamto, to był parking pełny i grupy normalnie turystów szły. Takie zorganizowane wycieczki chyba. Także w ostatnim momencie uciekliśmy. Tutaj szlak również oznaczony. Także mam nadzieję, że się nie zgubimy.
Tak właśnie wygląda droga do baseników. I za nami szła taka grupa z przewodnikiem. I pan przewodnik nam powiedział, gdzie iść, bo już prawie źle skręciliśmy. Także jeśli byśmy polegali tylko na tych znakach, które wam pokazywałem, to byśmy doszli w inne miejsce prawdopodobnie, albo mega okrężnym szlakiem okrążając tę górę. No. A to nie jest niestety tak, że można sobie na przykład zdjęcia satelitarne z Google Maps zobaczyć, bo no tak jak widzicie, szło się po takich kamieniach, no tu nie ma żadnej ścieżki konkretnej. Joanna sobie tutaj pływa, ale powiem wam, że w porównaniu z tamtym wadi to tutaj woda jest lodowata. Tam była cieplutka. A z tych baseników, w których byliśmy tutaj, można też iść dalej. Można tutaj iść po takich metalowych szczeblach i jest łańcuch do trzymania. Część osób też idzie tędy, więc nie wiem jaka jest droga w końcu. Tam jest miejsce, w którym pływałam, a tutaj jeszcze dalej za tymi kamieniami można płynąć dalej, zostawiając tutaj rzeczy, ale rezygnujemy z tego, bo jeszcze mamy inne atrakcje na dzisiaj. To jest właśnie ta droga, o której mówiłem. Także nie masz szans jej wypatrzeć z map. No a oznaczenia były kiepskie, żeby trafić na tą ścieżkę konkretną. Z racji tego, że chcieliśmy zdążyć na pustynię przed zachodem słońca, udaliśmy się w kierunku miejscowości Bidiach, zwanego też bramą na pustynię Wahiba Sands. Z trudem znaleźliśmy tam otwartą restaurację, w której serwowali też potrawy bezmięsne, dlatego zostawiamy wam w opisie pineskę do tego miejsca. Za taki obiad dla 2 osób zapłaciliśmy około 40 zł. Jedziemy właśnie na ostatnią atrakcję dzisiejszą, czyli nocleg na pustyni na Wahiba Sands. Byliśmy przed chwilą spuścić trochę ciśnienia w oponach. No i będziemy próbować, czy uda nam się dojechać na ten kemping na pustyni. Jest to kilka kilometrów przez piasek. No i słuchajcie, jedziemy po piachu. Auto zgłupiało, bo pokazuje, że opony przebite. Ponieważ miał to być nasz pierwszy w życiu nocleg na pustyni, to zdecydowaliśmy się zarezerwować przez Booking jeden z bardzo wielu tutaj zorganizowanych kempów. Najpierw dojechaliśmy w umówione miejsce, mniej więcej przy początku wjazdu na pustynię, skąd pan już eskortował nas swoim samochodem kilka kilometrów w głąb pustyni na nasz dzisiejszy nocleg. Nie było łatwo. Jechaliśmy za panem. System w aucie wariował, wyłączał mi kontrolę trakcji. Znaczy włączał ją, a ja ją nie umiałem później wyłączyć. No ale dojechaliśmy, a momentami były takie duże wydmy, że masakra. Tu jest nasz namiot na dzisiaj. Mamy łóżko, światło, nawet jest do ładowania telefonów i tam jest łazienka. Tak się przechodzi do łazienki. Tutaj jest przejście przez zewnątrz. Będzie widać gwiazdy, jak się będzie myć. No i jest toaleta i umywalka i prysznic. Taki prysznic, że wszystko na podłogę po prostu będzie szło. A tam ognisko będzie, montują teleskop. Także nasze autko dzielnie się spisało.
W jednym momencie była taka wydma, że uderzyła mocno w podwozie. Mam nadzieję, że tam nic nie stało z tym. Tam daleko widać miasto, a tu już wszędzie po horyzont tylko pustynia. Idziemy na mały spacerek na Wydmy. Tam za mną widać nasze obozowisko. 2, 4, 5. 5 namiotów jest. Ale wygląda na to, że jesteśmy sami. A tutaj są w ogóle sanki do zjazdów na Wydmach. Ej, duża jest ta Wydma. Ona się wydawała mniejsza. Się zapadasz jeszcze, nie? Jak idziesz. Właśnie przed chwilą pan zrobił nam kukurydzę z ogniska, taką prosto na ogień rzuconą. I później jeszcze zrobił taki chleb. Też prosto na ogniu był robiony. A tutaj sobie pijemy herbatkę, bardzo słodka i z takimi przyprawami korzennymi. I co? Fajnie, pysznie. Ale generalnie jesteśmy jedynymi gośćmi tutaj. I panowie zostawili nas teraz. Jesteśmy sami na kempie. Patrzcie tam w dal. Tam mówili, że mamy iść na Wydmę rano na wschód słońca. To jest huśtawka. Tam gdzieś sanki były do zjeżdżania po Wydmach. Weszła nam myszka do namiotu i nie mamy jej jak wygonić stąd. Chce wyjść. A nie ma jak. No co? Co teraz? Nie, to jest przysypane tą pianą, wiesz? To nie dźwigniesz tak. Może ją złapiemy w coś. Wahiba Sands to pustynia omańska o powierzchni 12,5 tysiąca km². To prawie tyle, co powierzchnia całego Śląska. Jest to miejsce, które zdecydowanie trzeba odwiedzić w Omanie. Kilometry złoto-miedzianego piasku sięgające po horyzont wywarły na nas ogromne wrażenie, a wschód słońca na Wydmach na pewno na długo zapadnie w naszej pamięci. Siemanko kolejnego dnia. Bardzo się przyjemnie spało, chociaż w nocy odwiedziły nas kilka razy myszy w namiocie i nie umieliśmy się ich pozbyć, bo nie chciały wyjść. Tutaj korzystając z tego, że mieliśmy dostęp do łazienki, zrobiliśmy sobie pranie, które się suszy teraz. Pan nam też przed chwilą przyniósł kawę, herbatę, karak. Mamy tutaj sanki i popularne są właśnie takie zjazdy na sankach z Wydm. I Joanna targuje je na szczyt, żeby sobie zjechać. A po tych Wydmach to uwierzcie, że się mega ciężko chodzi, bo się cały czas zapada. I za chwilę już będziemy musieli sami wracać.
i zjedziemy sobie z tych wydm i pojedziemy, bo tam jest taka mniej więcej uklepana droga i pojedziemy sobie w głąb pustyni i spróbujemy pojeździć. Wczoraj pan nas prowadził samochodem przed nami, a teraz pokazał nam, jak mamy jechać i jedziemy sami. O, Pokazał nam mniej więcej tylko. no mniej więcej. Jak się zakopiemy, to mamy po niego dzwonić. O, Sugeruję przebitą oponę. Gdzie on jest? Tam miałem jechać? Byliśmy tam, za tymi wydmami u góry, zjechaliśmy. No i tu po środku jest taka w miarę prosta, wyjeżdżana droga. Wjechaliśmy właśnie jakieś 20 km w głąb pustyni. No i generalnie droga cały czas jest dalej. I tutaj też tą drogą jaką jechaliśmy, no to była w bardzo dobrym stanie. Zatrzymaliśmy się, suszymy sobie nasze pranie tutaj, grzejemy wodę i jemy śniadanie. Właśnie robimy sobie jajecznicę na środku pustyni. Wdrapaliśmy się na taką dużą wydmę obok głównej drogi na pustyni. Tu jakiś duży resort budują. I to wygląda jak popularne miejsce chyba dla lokalsów. Jest mnóstwo śmieci i śladów opon. Zobaczcie, ile śmieci tu jest. Jedziemy sobie drogą, a przy drodze wielbłądy. Po spędzeniu większości dnia na pustyni zaczęliśmy się już kierować w kierunku Nizwy, by po drodze do niej znaleźć kolejne dzikie miejsce do kempingowania. No i to już na tyle w dzisiejszym odcinku. A w kolejnym vlogu zabierzemy Was do Nizwy, gdzie będziemy zwiedzać stary XVII-wieczny fort. Odwiedzimy też plantację daktylowców i udamy się w stronę najwyższego szczytu Omanu, by przejść popularny szlak Balcony Walk, który prowadzi wzdłuż krawędzi Wielkiego Kanionu Bliskiego Wschodu. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie dajcie łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz, aby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film. Pamiętajcie też o subskrypcji i dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych odcinków.